Jakie płyty puszczać dzieciom, żeby dzieci też chciały sobie puszczać płyty? Takie jak dla dorosłych. Taką muzykę, jakiej słuchamy na co dzień, i w pewnym momencie pewne płyty zostają zauważone przez osoby nieletnie i zdobywają sobie taką czy inną sympatię. Dzisiaj kilka płyt, które zostały przetestowane dokładnie na dzieciach, konkretnie moich dzieciach, i kilka płyt takich zupełnie uniwersalnych, które zawsze i wszędzie, myślę, będą działać. Jeden polski piosenkarz śpiewał kiedyś w pewnej polskiej piosence: i tańczyć niechaj uczy się, niech tańczy od przedszkola. Ja myślę, że nawet wcześniej niż w wieku przedszkolnym należy uczyć nie tyle tańczyć, co słuchać, ponieważ im więcej dziecko słucha rozmaitych dźwięków, tym bardziej rozwija się pod każdym względem intelektualnym, psychomotorycznym. Mózg rośnie tak, że musi wybiegać na dwór co chwila. Pierwsza płyta, którą właśnie przed chwilą puściła Wam Lila, to jest projekt, który się nazywa Spirit Fest. Jest to, ta płyta to jest pierwsza płyta Spirit Fest, wydana 9 lat temu przez berlińską More Music, dość chyba znany i popularny w pewnym momencie label. Spirit Fest to głównie jest projekt Markusa Achera, znanego bardzo dobrze jako filar chociażby The Notwist, czyli takiej berlińskiej post-rockowej sceny lat 2000, ale oprócz Markusa Achera tutaj równoprawnymi członkami i członkiniami jest japoński duet Tennis Coats i jest to muzyka łagodna, naturalna, bezpretensjonalna, miejscami lekko melancholijna. 私と一緒にどこか行きましょう誰にも会わない Głosy, śpiewanie trochę po angielsku, a trochę po japońsku. Dzieci bardzo lubią japoński język w piosenkach. Następne 3 albumy Spirit Fest też są bardzo ładne, ale ta jakoś szczególnie przypadła nam tutaj rodzinnie do gustu. To z kolei płyta zdecydowanie wakacyjna. Michael Silver, czyli CFCF, i płyta On Vacation. Płyta została wydana równo 10 lat temu przez International Field, czyli wytwórnię odpowiedzialną w dużej mierze za tak zwany Balearic Revival ostatnich kilkunastu lat. I przy tej płycie, gdy tylko ją włączyłem chyba po raz pierwszy, mój syn, wtedy mający 4 lata, momentalnie zwrócił uwagę na pierwszy utwór i nawet zaczął opowiadać, co sobie wyobraża. Mianowicie wyobrażał sobie przy tej muzyce rytmicznie poruszające się, zsynchronizowane, tańczące pancerniki, takie pangoliny, powiedzmy sobie. Nic specjalnego na okładce, muzyka instrumentalna, a jednak wyobraźnia 4-latka zbudowała z tego całkiem fajną opowieść. Oczywiście jest bardzo dużo muzyki dzisiaj, dziejącej się tu i teraz, która dzieci fascynuje, które to piosenki słyszane w radiu różnych popularnych artystów są często przez dzieci nucone, może dlatego, że wszystkie są tak bardzo do siebie podobne i te refreny wspaniałe mało się od siebie różnią. Tu jedna z takich płyt, którą parę lat temu dostał w prezencie mój syn, wielbiciel Pokémonów. I mamy tutaj zestaw współczesnych i popularnych artystów, nie wiem, Vince Staples, Post Malone,
Katy Perry. No i cóż, i trzeba powiedzieć, że za bardzo nawet ten potężny refren tej Katy Perry jakoś niespecjalnie wbija się w głowę dzieciom. Jedyny utwór, który tak naprawdę tutaj moje potomstwo zwróciło uwagę, to J Balvin. Piosenka Ten Cuidado, śpiewana, rapowana po hiszpańsku, która zwróciła uwagę głównie dlatego, że pojawiają się tam nazwy Pokemonów, imiona Charizarda czy tam innych kolegów. Ogólnie są to utwory, które mają wartość naprawdę krótką, mają wartość nawet nie butelki kaucyjnej, no butelki bez kaucji. Wszystko jest błyszczące, lśniące, neonowe, świetnie wyprodukowane, a jednak za bardzo nie pozostawia dużo w głowie czy w sercu. Dzieci i nie tylko dzieci tak naprawdę bardzo dobrze reagują na muzykę reggae i dub. Płyta, która jest tu u nas w domu też na dużej rotacji. Augustus Pablo i Original Rockers, taka no, obowiązkowa kompilacja legendy Jamajki. To jest muzyka tak ludzka, tak naturalna i tak bardzo przemawiająca, jakby poruszająca jakby to, co najczulsze w człowieku, ponieważ no jednak to nie były czasy, kiedy muzykę się robiło pod algorytmy. I chyba dlatego właśnie takie utwory tworzone z miłością i z pasją najbardziej do tych małych główek młodych trafiają. Gdy mój syn, obecnie 14-letni, miał lat 2,5 czy 3, bawił się kiedyś spokojnie wieczorem w naszym tutaj głównym pokoju. Leciała sobie dość cicho muzyka. W pewnym momencie przerwał zabawę i zapytał: tatusiu, co tak ładnie gra? Ja mu na to odpowiedziałem: Jerry Mulligan i Paul Desmond. Jazz taki z przełomu lat powiedzmy 50. i 60. Artyści tacy właśnie jak Paul Desmond, jak właśnie Jerry Mulligan, Cannonball Adderley, no można by wymieniać bez końca. To jest też muzyka nagrana kilkadziesiąt lat temu, ale tak żywa i tak właśnie grana z taką pasją, że zwraca uwagę, a na pewno nie przeszkadza. A jeśli nie przeszkadza, to warto ją grać w tle, żeby uszka sobie wyrabiały jeszcze większą wrażliwość. Nie mam co prawda tej płyty akurat tutaj pod ręką, ale mam na przykład Sophisticated Swing Cannonballa Adderleya z Jimmy Cobbem na perkusji. Jest to płyta, no cóż, dla chłopców jest czerwony samochód, dla mężczyzn jest pani w dżinsach, a dla wszystkich jest po prostu, znowu powtórzę się, absolutnie ponadczasowa muzyka. Jeśli ktoś chciałby digować jeszcze głębiej i na przykład zainfekować malutkie dziewczynki piosenkami o ptaszkach, Tra-la-la, tiddly-dee-dee, it gives me a thrill to wake up in the morning to the mockingbird's trill. Tra-la-la, tiddly-dee-dee, there's peace and goodwill. You're welcome as a to mam tutaj płytę Les Paula, tak, tej gitary Les Paul i jego żony Mary Ford, gdzie są oczywiście różne hity typu Vaya con Dios czy Tiger Rock, ale na przykład Mockingbird Hill. Posłuchajcie tego i jeśli ktoś ma córeczkę już w wieku lat 2 lub 3, to myślę, że to wjedzie elegancko. Bardzo dobrze, szczególnie u osób, które rozpiera energia, małych, dynamicznych osóbek, które potrafią przelecieć przez cały dom jak tornado. Bardzo dobrze się sprawdza także Northern Soul.
wyraźnie brytyjski gatunek, który na przełomie lat 60. i 70. święcił wielkie triumfy. Tu pod ręką mam spółeczki The Golden Torch, to jeden z kultowych klubów Northern Soulowych, kompilacja klasyków granych w tym klubie. A jeśli komuś by było mało tylko tej muzyki i potrzebowałoby do tego wizuali, to można sobie bez problemu znaleźć na YouTubie klip dziewczyny tańczącej na ulicach do muzyki Northern Soul i to na pewno poruszy całą rodzinę. Lord, on my mind, can't you see, baby? My mind, yeah. You said. A na koniec klasyka klasyk. Mam takie wspomnienia z dzieciństwa. Mój tata, kolekcjoner, meloman, bibliofil, kinoman itd. Miał wielką kolekcję płyt winylowych. Jej część cały czas jest tutaj na szczęście ze mną. I gdy tylko jakoś tam opanowałem te wszystkie motorykę swojego ciałka, nauczyłem się bardzo szybko obsługiwać gramofon. I po prostu puszczałem sobie płyty Beatlesów. I gdy mój synek też był dość mały, też miał te 3-4 lata, bardzo lubił szczególnie tę płytę. Wszystkie piosenki z wczesnej działalności, te wszystkie Twist and Shout w ogóle doskonale się sprawdzają dzieciom, małym, dodaję. Oczywiście utwór tytułowy, ale myślę, że po drodze jest kilka dość może bardziej wymagających piosenek. It's All Too Much. Bardzo lubiłem to czasami grywać publicznie, ale myślę, że po dotarciu do All You Need Is Love to wszyscy będą kupieni. Film jest dostępny także na przeróżnych kanałach. Nie wiem, czy z polskim dubbingiem, nie mam pojęcia. Moje dzieci oglądały go po prostu w angielskiej wersji językowej, a myśmy na bieżąco tłumaczyli co bardziej zawiłe kwestie. Film także się podoba, byle nie za późno. Moja rada po prostu to jest taka, żeby zaszczepiać dzieci tym wszystkim, co ja tutaj pokazuję, od kołyski praktycznie. Zatem nie bójmy się puszczać w obecności dzieci muzyki takiej, jaką lubimy, a raczej puszczajmy właśnie w domu muzykę taką, jaką lubimy od maleńkości. Niech dziecko od przysłowiowej kołyski czy innego bujaczka przyzwyczaja się do dźwięków muzyki i dawajmy tych dźwięków jak najwięcej, jak najbardziej różnorodnych, bo to naprawdę później zaprocentuje. Trzymajcie się.